Cześć, zmierzam właśnie do szklarni, aby odkopać mój skarb. Jaki to skarb, to zaraz zobaczycie. Szklarnia zaniedbana, ponieważ zupełnie nie mam na nią czasu. Zobaczcie, tutaj wszystko zarośnięte powojem polnym. No ale na upartego pomidorki jeszcze rosną. Ale przejdźmy może do meritum, ponieważ wspominałem o skarbie. W tej chwili będę go próbował wykopać. Nie wiem dokładnie, w jakiej lokalizacji ten skarb jest zakopany, ale szklarnia nie jest duża, więc powolutku przekopując odnajdę skarb, który dla wielu ogrodników jest utrapieniem. W dalszej części filmiku postaram się Wam udowodnić, że to nie jest żadne utrapienie, a wręcz zbawienie dla naszej gleby w szklarni, dla tej ziemi, która tutaj jest. A to, co odkopię, będzie na pewno skarbem dla mnie, dla wszystkich wędkarzy, dla wszystkich posiadaczy terrarium i dla kolekcjonerów takich oto małych żyjątek. Zobaczcie, mam pędraka. A tutaj nawet już 2 pędraki. Zobaczcie, jak fajnie one się tutaj zagnieździły między taką wierzchnią warstwą a warstwą gliny. Teraz zbliża się okres zimowy, więc pędraki zakopują się dosyć głęboko, aby przezimować ten właśnie okres. Co prawda one wyglądają na nieżywe, ale zobaczcie, ten, który jest na dole, już powolutku próbuje się ewakuować i zakopać. Na pewno mu się to nie uda, ponieważ ja te pędraki będę dzisiaj zbierał dla wędkarza. Ale muszę przyznać, że również właściciele terrarium mnie pytają o takie pędraczki, a najdziwniejszą sytuację miałem wtedy, kiedy pewna pani poprosiła mnie o te pędraczki, ponieważ chce zalać je żywicą, uzupełniając jednocześnie swoją kolekcję. Wiem też, że są pasjonaci, którzy hodują takie pędraczki właśnie od małego pędraka aż do dorosłego owada. W tym przypadku jest to kruszczyca złotawka. Taki oto chrząszcz, który w dorosłej postaci jest szkodnikiem. Natomiast larwy kruszczycy złotawki, takie oto pędraki, są zupełnie nieszkodliwe. Można wręcz powiedzieć, że są pożyteczne, ponieważ żywią się w ziemi zbutwiałymi częściami drewna, liśćmi. Można je nawet wsypać do kompostu i te pędraczki zrobią tam świetną robotę. Jestem przekonany, że większość z Was myli takie pędraki z opuchlakami lub też z innymi larwami, które mogą podgryzać korzenie. I wtedy najczęściej biegniemy do sklepu z chemią, aby sprzedawca dał nam coś na te pędraki. A uwierzcie mi, nie trzeba, wystarczy je wyzbierać. Wyzbierać i dogadać się z jakimś odbiorcą, takim, o którym już wspomniałem na początku. Zobaczcie, kiedy na dosłownie parę sekund zostawiłem te pędraki w takiej właśnie kubce, one czym prędzej się przebudzają i zaczynają szukać ucieczki. Ale robią to naprawdę w prześmieszny sposób, pełzając tak jakby na grzbiecie. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda, kiedy te pędraki się poruszają. Jest to przesympatyczny widok, bo kiedy znajdujemy je w ziemi, one wyglądają jakby uśpione, a one sobie tam po prostu odpoczywają i
czekają aż do cieplejszego okresu, by przepoczwarzyć się z takiej larwy w dorosłego owada. No to teraz już wiecie, dlaczego dla mnie te pędraki są skarbem. Skarbem dosłownie, ponieważ niektórzy są w stanie zapłacić bardzo przyjazną kwotę właśnie za gromadkę takich skarbów. I ja dzisiaj te skarby właśnie spakuję dla kogoś. Pewna osoba poprosiła mnie, abym wykopał dla niej 25 sztuk tych oto pędraków, kruszczycy złotawki. No to wykopałem dla niej właśnie taką ilość. No i pędraki pojadą sobie w podróż. Przygotowywuję im tutaj fajne warunki do podróży, czyli wrzucam do woreczka ziemię ze szklarni, taką troszkę wymieszaną z ziemią, liśćmi i z resztkami drewna. To wszystko jest już lekko przekompostowane. Jest tutaj również trawa, więc w takich warunkach pędraki fajnie sobie będą podróżowały i dotrą do odbiorcy w pełnym zdrowiu. No dobrze, no to teraz jeszcze raz je spróbuję przeliczyć, czy wszystko się zgadza. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25, czyli tyle, ile osoba sobie zażyczyła. Jeszcze może taka jedna ciekawostka, ponieważ widzicie, że one są teraz skulone, tak jakby udawały martwe osobniki, czyli zachowują się dokładnie tak samo jak dorosły ten zielony owad, który w przypadku zagrożenia udaje martwego. To taka ciekawostka przyrodnicza. No dobrze, także w takim woreczku wyślę te pędraki. Zrobię tu jeszcze może jakąś mikro dziurkę, tak żeby dostawało się tutaj powietrze. No i moje pędraki gotowe do podróżowania. Taka nieduża to paczuszka. No i myślę, że pędraki już następnego dnia będą u nowego właściciela. A ja podczas szukania pędraków przeryłem sobie znaczną część mojej szklarni. No i z tego jestem również zadowolony. Cześć!